Oj, 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 plecak się znowu nie zamyka. Ale uwierzcie mi, to jedzenie za 5 dni zniknie. Dziś znowu przymrozek, ale już nie aż taki duży jak wczoraj. Jest trochę pewnie z -1, -2. Także fajnie, fajny nocleg, fajna chatka. I niestety dużo akcentów polskich. Całe popisane jest, tu jakiś Benek, tam jakaś Gosiunia. Koszmar. W okolicy Mory jest dużo chatek, bo jest i Siljansleden i Vasalopsleden, ten szlak, którym szłam w kierunku gór skandynawskich podczas przejścia Szwecji. I chatki, które są blisko drogi, są niestety odwiedzane często przez turystów samochodowych. Droga jest bardzo blisko, po drugiej stronie zapory. To jest główna droga do Norwegii, więc no i wielu innych miast. Do Norwegii jest jeszcze daleko, z 4 godziny do Oslo. No i właśnie wiele osób się zatrzymuje w takich miejscach. Zatrzymanie się jest ok, każdy może sobie zrobić ogień, każdy sobie może zgrillować kiełbaskę i można sobie tu gdzieś w pobliżu zaparkować i skorzystać z WC, ale nocowanie w chatkach jest niedozwolone dla turystów samochodowych i wędrowcy mają absolutne pierwszeństwo w spaniu tutaj. I właśnie specjalnie o tym piszą na takich kartkach wiszących na ścianach chatek, że piszą o tym po polsku również. Jest po szwedzku, po angielsku, po niemiecku i po polsku, bo my oczywiście przodujemy w działalności sprzecznej z przepisami, my Polacy. Jakby nie jestem tutaj wielkim wyjątkiem od tej reguły, ale jakby staram się przynajmniej zachowywać jakieś pozory przyzwoitości. Także no oczywiście apel do rodaków, nie bazgrajcie przynajmniej po ścianach. Błagam, żeby nie było po nas śladów i żeby nie było zawsze tego, że jak ktoś pyta skąd jestem i jak mówię z Polski, to czuję przy tym lekki obciach. No niestety. No to tak, to idę dalej. Skrzyżowanie szlaków i tutaj spotykam się właśnie z Vasalopsleden i ze szlakiem europejskim E1. Tutaj szłam, choć nie pamiętam tego miejsca za bardzo. Vasalopsleden jest łatwym szlakiem, można go bez problemu przejść pieszo, są super chatki po drodze, no i można go też przejechać na nartach, no bo tutaj właśnie biegnie słynny wyścig wazów i zimą utrzymują piękną trasę narciarską, także można sobie po prostu nią też przejechać jako taki szlak narciarski, tylko trzeba mieć na uwadze, że tu dużo ludzi trenuje i się odbywają zawody, więc bywa zatłoczony pewnie ten szlak, ale fajnie by było go kiedyś na nartach zrobić, choć ja nie jestem takim ekspertem w biegówkach również. Z jazdy na biegówkach to jest wyższa szkoła jazdy. No, w każdym razie teraz już będę po tej lewej, zachodniej stronie jeziora Siljan i całego tego krateru po uderzeniu meteorytu. Dalej będą górki, i dalej będą fajne miejsca noclegowe i właśnie celowo idąc przez Szwecję zostawiłam sobie ten odcinek E1 i całą Siljansleden na kiedy indziej, bo właśnie chciałam w pełni docenić ten szlak i też zależało mi na tym, żeby mieć lepszy dostęp do sklepu, bo na długim dystansie jeszcze bardziej doskwiera dźwiganie, także tego nie chciałam, co mam teraz. Bo wtedy robiłam zakupy i w Leksand, i w Redwiku, i w Morze, i potem w Selen, następnym miasteczku już pod górami, a teraz muszę jeść aż do Leksand. Też jest tutaj taki febod, ale już bardzo mocno zamieniony na domki letniskowe i już nie ma tego takiego starodawnego charakteru. Te domki już tylko niektóre wyglądają tak jak powinny, przeważnie mają jakieś dobudówki, werandki, nie taką elewację. Nie podoba mi się to, no ale
No ale no, to nie jest skansen. Mają tego zbyt dużo, żeby chronić każdy domek i po prostu i tak chronią, i tak im zależy raczej w większości, żeby to było zachowane, tylko już współcześniają sobie różne wygody typu kuchnia w środku, taka już z gazem, choć pewnie nie wszędzie, nie wszędzie. Szlak gdzieś bardzo trudny, trochę przypomina Norwegię, bo go nie ma. Jest bardzo dużo poręb na szlaku, to wszędzie tutaj. No to są lasy gospodarcze, a leśnictwo jest jedną z głównych gałęzi gospodarki Szwecji, więc no ile się da, ludziom się to nie podoba i wszyscy to krytykują, no ale wycinka jest. No i w związku z tym też pewnie tak dużo ludzi nie chodzi tym szlakiem może, bo las nie jest ładny. Zresztą ludzie w ogóle nie lubią lasu. Wielu z Was też tak mówi, że nie lubicie chodzić po lesie. No i tak to wygląda, że jest tutaj taki prawie, że zrąb pełny z orką, ale zostawiają ten pas, na którym jest szlak, także nie rujnują go całkowicie. Jest taka bardzo, bardzo mizerna ścieżynka, no tylko że zarośnięta, zawalona gałęziami, no i istniejąca chyba tylko dlatego, że chodzą po niej łosie. Osób chodzących Siljansleden to w ciągu roku, sądząc po księgach gości, to jest może ze 2 albo 3. Trochę więcej jest section hikerów. Ruth na przykład przeszła niedawno ten odcinek, na którym teraz jestem. Nie mówiła mi, że tu jest tak zarośnięte, a ja nawet nie robię 2 km na godzinę, więc zaczynam tracić nadzieję na zrobienie tych 28 km do następnej chatki. Oj. No i cały czas jest pod górkę, no bo tu są jednak góry mizerne, bo mizerne do 500 metrów nad poziomem morza, ale przewyższenia są. No. Z 1,5-godzinnym opóźnieniem jestem w chatce lunchowej. Lunch już niestety zjadłam, bo byłam zbyt głodna, trzeba było zaczekać. No tutaj wiatr nie wieje. O, jest bardzo fajnie. To jest pierwsza chatka, która ma aż 2 okna. O, i szczelna od spodu. Jest księga gości, jak zazwyczaj. I teraz jestem w niej ja, ale jest też Ruth, która spała tutaj w nocy z 12 na 13 lipca. Nie, czerwca. I kolejna wiatunia, też dosyć nieszczęśliwie wystawiona do wiatru. Może nie zawsze z tej samej strony, ale tak, tam jest zachód, to zawsze stamtąd wieje od Norwegii. Z reguły jakoś też z tej strony słońce świeci i pewnie dlatego. I z tej strony płynie rzeka, to może też i dlatego. Mapy CZ pokazują, że do chatki zostało 10,4 km, jest godzina 15:20, no to powinnam jednak jakoś zdążyć, ale myślę, że będę mocno zmęczona. Ale teraz w lesie jest już nieco cieplej i tak nie wieje strasznie jak na tym grzbiecie, jakoś tam strasznie akurat wiał. Może był bardziej eksponowany. Trochę się ta wiatunia chyli ku upadkowi, ale jest ok. Jakby było cieplej, to bym nie była taka zdesperowana w kierunku nocowania w chatkach, a nie w wiatach. No ale jednak chatki to chatki.
Ja przyszłam stąd. Chyba nawet nie bardzo widać ścieżkę. Tutaj przychodzi druga noga z Mory. No jest trochę lepsza ta ścieżka. No i po połączeniu miejmy nadzieję, że chociaż odrobinę lepiej. Bo 1,5 km na godzinę to zdecydowanie jest za wolno. Jeszcze 4 km myślałam, że do chatki, ale wygląda na to, że jest tylko wiata. No ale chociaż wiata. Chodźmy. Chodzenie w nocy po bagnie to doświadczenie, którego nie będę chciała powtarzać. Dobrze, że jest jeszcze trochę światła księżyca. Widziałam już znak do chatki, także będzie chatka. Teraz jestem już na drodze. Nie widać chyba. Widać tylko ciemność. Także mogę pójść drogą, albo mogę pójść szlakiem. To już jest tylko 0,5 kilometra. Albo ponad kilometr, jeżeli drogą, ale może to ma większy sens. Odpuściłam wczoraj faktycznie puryzm szlakowy i zblublejzowałam naokoło tej feralnej ścieżki. Na koniec już nie miałam na nią siły. Syrian Sledem to nie jest taki truchajk, na którym bym miała ciśnienie, żeby przejść każdy centymetr, i stwierdziłam, że jak ominę 500 metrów, to się nic nie stanie, bo zajęłoby mi to pewnie jeszcze kolejną godzinę przejście tych 500 metrów w bagnie. A chatka czekała, bardzo fajna, jest dużo drewna, więc zrobiłam ogień. No i grzałam się przy tym ogniu i piekłam jak zwykle kiełbasę do 12, więc potem trochę dłużej spałam i jest już bardzo jasno. I pewnie będę się znowu śpieszyć, to już taka reakcja łańcuchowa jest. Ale dziś mam 20 km do przejścia, a nie 28, więc może jakoś pójdzie. Poza tym zbliżę się może trochę do jakichś terenów bardziej zamieszkałych przez ludzi i może wreszcie ścieżka się zrobi lepsza. Fajnie, że jest dziko, tylko że nie ma tych szwedzkich kładek na bagnach i brnie się w tym bagnie i ścieżka jest cała zarośnięta borówkami i to się strasznie wolno idzie, zwłaszcza jak ktoś jest niskiego wzrostu jak ja, i żeby zrobić krok do przodu, muszę podnieść nogi praktycznie pod brodę. No więc idzie powoli, idzie powoli. W księdze gości są wpisani hajkerzy z E1, ze szlaku długodystansowego europejskiego, którego ja się bardzo nieściśle trzymałam podczas przejść w Szwecji i Norwegii. Czasami nim szłam, a czasami nie, bo jest ogólnie dosyć dziwnie zaplanowane i nie podoba mi się jego przebieg. Jakby zawsze wybierają najgorszą możliwą trasę, na której hiker będzie najbardziej cierpiał. No, ale mam zdjęcie z punktem końcowym na Nordkapie. Większość ludzi nie robi oczywiście całości, tylko robi jakiś fragment, przeważnie przez Skandynawię i przeważnie są to Niemcy. Niektórzy idą do Niemiec albo z Niemiec, albo po prostu fragmentami. No ja właśnie nie szłam tędy, tylko szłam drugą stroną jeziora i teraz jestem przekonana, że to jeszcze bardziej przekonana, że to była dobra decyzja, bo lało wtedy strasznie i bym się strasznie tutaj nacierpiała.
Muzeum jest nieczynne. No jest taka pora roku, że raczej nie spodziewałam się, żeby było czynne, ale miałam nadzieję, że to będzie jakaś tam atrakcja dla wycieczek szkolnych i że będzie ciepło i że będzie prąd i Wi-Fi i woda, ale nie. Jest tylko taras, no chociaż tyle. Taki duży taras, gdzie latem jest kawiarnia i stoliki. No, dla mnie jest ławeczka, więc też dobrze. Obok jest parking. Od czasu do czasu jakieś auto zajeżdża, bo tutaj właśnie przekroczyłam główną drogę, chyba E45. To jest na skraju Siljansfors. No i zawsze jak podjeżdża samochód, to sobie wyobrażam, jak tam ma ciepło w środku ten kierowca. Dziś jest cieplej, żadnego przymrozku nie było, rano było +5, chyba dalej jest tak 7 może. No więc nie jest bardzo zimno, tylko zawsze jak siedzę, to jest mi zimno, dlatego zimą tak trudno mi jest funkcjonować, bo nie mogę robić przerw, bo jest mi zimno i dotyczy to też jesieni. Ale to jest fajne miejsce tutaj. Ten dziwny kamienny budynek na wejściu to jest stary piec hutniczy do wytopu ród żelaza, pewnie ród darniowych, no bo bagna. Zresztą w Szwecji ród nie brakuje. Na Bergslagsleden, jak szłam przez Szwecję w regionie Erebro, to było bardzo dużo pieców hutniczych i wszelkich pozostałości właśnie po wytopie, bo tamten region obfitował w takie rzeczy. No i tutaj też są. I ten cały budynek, pewnie w którym mieszkał właściciel tego pieca, jest zbudowany z takich cegieł zrobionych z szkliwa, które pozostało po wytopie żelaza. No takie zielonkawe szkło, jak gdyby nie przeźroczyste, ale bardzo ładne i nawet robi się z tego biżuterię. Pewnie tak na pamiątkę. I jest też taka hałda jakichś takich odpadów pochutniczych. No też coś ciekawego. Jest dworek zamieszkany jak najbardziej. Stoi samochód przed domem. Ładny bardzo ten dwór. I tutaj jeszcze stodoła, która też jest zbudowana z tych cegieł ze szkliwa. Okazuje się, że tamten budynek przy muzeum to jest nowy i zbudowany ze starych takich cegieł z rozebranej stodoły, która była po drugiej stronie rzeki. A tu jakie ciekawe zapadlisko terenu. Wygląda na naturalne, bo jak żeby inaczej te skały się uformowały w ten sposób. Na stówę w czasach łowców reniferów używano tego jako pułapki. Teraz przeciwdziałają temu, żeby to było pułapką i ogrodzili. No bo jak w zimie ktoś przejedzie na nartach albo na skuterze, no to faktycznie mógłby tutaj wpaść. Tutaj też była wioska pasterska, ale wszystko już całkiem zarosło. Jest tylko tablica informacyjna. Tutaj fajne zdjęcie, na którym dziewczyna dmie wróg. Chyba jej kazali do zdjęcia. Na ogniu gotuje się, podgrzewa się pewnie kwaśne mleko na ser. I ładne ubranie oczywiście, że mi się podoba. Biała chustka, biały fartuch, biała bluzka lniana, pończochy i jakiegoś rodzaju obuwie skórzane, bo tutaj jest za zimno, żeby chodzić boso. To jeszcze nie jest dzisiejszy cel, ale przyzwoita wiatka.
szalenie interesujący obiekt na początek dnia. To jest pogański ołtarz ofiarny z czasów niepamiętnych, bardzo dawnych i nie wiadomo nawet jakich. Głaz leży tu oczywiście od epoki lodowcowej. Jest to głaz narzutowy, ale taki szczególnie fajnie ułożony, bo jest płaski przede wszystkim. Ma na sobie jeszcze dwa inne kamienie, także jak się patrzy z boku, to wygląda to jak taka postać przypominająca człowieka, która sobie tutaj siedzi, więc dosyć budząca skojarzenia z jakimś bóstwem, które siedzi i czeka na ofiarę. Ciekawe, jakie to było bóstwo, czy to był jakiś, no pewnie któryś z bogów skandynawskich, bo chociaż może to być starsze jeszcze, zanim jakby te indoeuropejskie zwyczaje i wierzenia tutaj dotarły. Może to być jeszcze z czasów łowców i zbieraczy. No ale w każdym razie nie wiadomo. Nie wiadomo, czy ofiary tutaj składane były krwawe, czy też może były to jakieś płody rolne, jagódki, a może była to zwierzyna, może była to krew ludzka. Wiadomo. Najstarsze źródła pisane mówią, że o legendzie z XIV wieku, że była tutaj epidemia, no to akurat prawda, to nie legenda. Wtedy w średniowieczu była całe fale epidemii i tutaj też dotarły. I jakaś dziewczyna z pobliskiej wioski przyszła tutaj się modlić o wybawienie i chyba pokazał się Jezus albo coś takiego i epidemia ominęła wioskę. No ale to już jest dodatek prawie że współczesny, podobnie jak ten krzyż, który tutaj stoi. Reakcje pogańskie w Szwecji były znaczące i odnotowane i powracały chyba nawet częściej, intensywniej niż to miało miejsce w Polsce. W Polsce się o tym za bardzo nie mówi, że coś takiego w ogóle było, ale tak, z wielkimi oporami to chrześcijaństwo się spotykało na północy. No im dalej na zachód, to tym mniej, a im dalej na wschód i bardziej w dzicz, tym te stare wierzenia dłużej przetrwały, najdłużej w Estonii. No, także bardzo, bardzo ciekawe miejsce i fajnie się tu spało w towarzystwie tych starożytnych bóstw. Konkurencyjny głaz. Jest ich tutaj więcej w okolicy, już wczoraj widziałam ze dwa. Widocznie zrobili tak, żeby chrześcijański był osobno w stosunku do pogańskiego, co jest bardzo ładnym gestem. Tutaj odbyło się jakieś nabożeństwo z udziałem biskupa z okazji poprowadzenia szlaku pielgrzymkowego Romboleden. Szłam też kiedyś kawałek nim podczas przejścia Szwecji, ale był trudny do znalezienia w terenie i nie bardzo nim ktoś chodzi, niestety. Szkoda, bo to byłoby też fajna opcja na powrót w ten rejon jeszcze kiedyś. Może się szlak poprawi. I tutaj są ławeczki i tu jest takie miejsce do odprawiania nabożeń. No fajne. I jest też wiata. Taka klasyczna.
Czy ktoś potrafi wyjaśnić, co się tutaj dzieje? To są skóry zwierzęce, bardzo świeżo z tych zwierząt zdarte, bo jest różowa skóra od spodu, poskładane i zasolone taką solą drogową w workach i na palecie. No to chyba nie będą wyrzucone, tylko po prostu jest to element wyprawiania tych skór, ale tak przy parkingu bardzo, bardzo dziwne, no ale wszystko jest możliwe w obcym kraju. Dobre. Dziwne z tymi łosiami. No, są zjedzone, znaczy zamrożone. A skór pewnie jest za dużo w stosunku do zapotrzebowania. Ale co z nimi robią? Nie wiem. O ile to były łosie tak naprawdę, to... Ale właściwie poluje się tylko na łosie tutaj, więc chyba łosie. No cóż, Szwedzi zawsze powtarzają, że sobie bardzo cenią to, że mogą jeść takie dzikie mięso z lasu i że mogą na te zwierzęta polować. Jak się kupuje działkę gdzieś w terenie pozamiejskim, to z reguły razem z działką nabywa się też prawo do polowania w okolicy. Więc tak to już jest. Ja się tam cieszę, że w Szwecji jest dobre jedzenie, faktycznie w ogóle jest dobre. To jest jeden z moich krajów długodystansowych, w którym było najlepsze jedzenie i w których nigdy nie byłam chora na żołądek. Więc fajnie. O, ktoś jedzie na kładzie. Pewnie jeden z tych panów, co to z tymi łosiami coś robią. Ciekawe, czy się przywitał. Nie przywitał się. Mrugnął. Uśmiechnął się. I tutaj, bo jest taka szopa i tam jeszcze jeden kład stoi. No czyli mam towarzystwo. No w każdym razie, teraz jem drugie śniadanie i mam bardzo dobry ser, który ma 35% tłuszczu. Super. To jest właśnie dobra rzecz na chłody. Na zimę jest też doskonały, bo nie zamarza. Trochę wali benzyną. Oprócz tego kłada. Nie sera. Ser pachnie bardzo dobrze. A to już wiemy, gdzie się podziały te łosie. Od tych skór tam wiszą całe takie półtusze w tej szopie. Przyjechał samochód. No i będą pewnie porcjować. Pierwszy raz trafia się mapa szlaku, bardzo poglądowa, więc pokażę Wam przy okazji, jak ta trasa wyglądała. Tutaj jest Rättvik, tutaj zaczęłam wędrówkę i tą zieloną linią podążałam. Tutaj był ten taki deszcz straszny, wieczorny i tu zrobiłam zakupy w Furudal, zresztą tu zrobiłam małe zakupy w Bodzie i potem tutaj fajny, ale chaszczysty odcinek. Tu była ta fajna chatka, domek stary. No i potem tutaj jechałam do Mory i wróciłam tą drogą autobusem. I potem ten odcinek mocno dał mi się we znaki. Ten był taki wolny przez bagno. I od tej pory idzie się bardzo fajnie.
I dzisiaj planuję gdzieś tutaj spać pod wiatą, a następnie jutro tutaj w chatce, potem w tej chatce, którą już znam, i potem do Redwiku z powrotem jakby. Ten odcinek znam, ponieważ tutaj gdzieś dołączyłam, idąc z południa na przejściu Szwecji, szłam właśnie tym odcinkiem, ale potem tutaj tym wariantem krótszym, bo jest cały odcinek Siljansleden, który przecina to koło, bo to jest, prawda, ten krater koło, i tutaj właśnie sobie szłam, ale potem skręciłam na inny szlak do Mory i potem już szłam tam w kierunku Selen i gór skandynawskich. Widać wyraźnie właśnie ten krater po uderzeniu meteorytu. To jest ta dolina z jeziorami, to jest to wzniesienie, które na skutek kompresji się potem odbiło i powstało, i tutaj są wszędzie góry dookoła. To jest Wiata kapliczka na szlaku pielgrzymkowym Romboleden. Cały szlak ma 1000 km. To całkiem atrakcyjna odległość jak dla mnie. Prowadzi do Trondheim, do katedry Nidaros, gdzie spoczywają zwłoki świętego Olafa. Byłam tam już podczas pierwszej swojej podróży do Norwegii dawno temu. Nie zostaję tutaj, bo jest jeszcze za wcześnie. Poza tym jest bardzo dużo strzyżaków, no i chłód od tego jeziora, które jest bardzo ładne, ale raczej byłoby mi tutaj chłodno. Pójdę do następnej wiaty, ale muszę tutaj nabrać wody, bo chyba nie ma nic przy wiacie, także będę nieść. Zresztą dosyć często na tym szlaku zdarzało mi się nieść wodę, bo nie każde miejsce noclegowe wodę miało, albo była to jakaś woda kiepska. No, woda z jeziora może nie jest najlepsza, ale nie ma tu żadnych zabudowań, więc w porządku. No to dzisiaj wiatka, a nie chatka, ale fajna wiatka. Od wiedziałam, że ta wiatka jest fajniejsza, bo te pozostałe są takie stare i bardzo minimalistyczne. A ta, co prawda nie ma platformy, tylko ławki, ale ławki są dość szerokie. Jest palenisko, które jest pod daszkiem. Ciekawe rozwiązanie. Trochę się zastanawiałam, czy nie będzie dym w takim razie leciał do środka, ale nie, ponieważ jest szpara pomiędzy tym daszkiem a tym głównym daszkiem. Ten główny zachodzi powyżej tego przedniego i powinien się dym wydostawać. Że ta jest taka z tych nowszych wiat, całkiem. Jest drewno trochę, ale nie będę oczywiście zużywać zapasu, tylko idę do lasu i poszukam patyków, bo nie ma też zresztą narzędzi na rąbanie większych kawałków, więc tylko pozostaje ognisko patykowe, ale mam zamiar oczywiście spędzić wieczór przy ognisku z widokiem na góry. Ze względu na wycinkę jest widok i też ze względu na wycinkę nie będzie problemu z drewnem. Nie wiem, czy coś widać, ale naniosłam bardzo dużo drewna, także jeszcze zostanie na pewno dla następnych ludzi
na jakąś rozpałkę i na jakieś ognisko.